Witam Państwa. Nazywam się Sławomir Cichy i pełnię rolę architekta systemów IT w firmie IBPM. Zapraszam Państwa na krótką prezentację Mercury Portal, który jest aplikacją generującą uniwersalne GUI do prezentacji i edycji danych składowanych w systemie MercuryDB. Zanim zacznę, warto bym w kilku słowach wyjaśnił, czym jest MercuryDB. MercuryDB to system obiektowej bazy danych. Został stworzony w celu efektywnego przechowywania dowolnych obiektów, nazywanych również sprawami. W większości przypadków użycia wykorzystywany jest jako centralne repozytorium danych. System MercuryDB ma szereg usług SOAP oraz REST, które pozwalają na swobodną integrację z różnymi systemami zewnętrznymi. Usługi pozwalają na efektywne składowanie i wyszukiwanie danych. Pozwalają na szybkie zarządzanie definicjami składowanych obiektów. W metadanych obiektów przechowywane są również informacje pozwalające na definicję i konfigurację warstwy prezentacyjnej. Zatem wróćmy do Mercury Portal, który na podstawie konfiguracji przechowywanej w MercuryDB generuje warstwę prezentacyjną danych. Zalogujmy się do systemu. Po zalogowaniu otrzymujemy listę obiektów, typów obiektów, które przechowywane są w bazie danych. Możemy sobie zaznaczyć typ obiektu i zaprezentować go w postaci tabelarycznej, jak i w postaci kafelków. W postaci tabelarycznej możemy poprzez dwukrotne kliknięcie na wiersz uzyskać formularz prezentacyjny obiektu sprawy. W prezentacji kafelkowej również jest to możliwe poprzez pojedyncze kliknięcie na kafelek i mamy formularz prezentujący dane szczegółowe związane z danym obiektem sprawy. Wybrałem typ adres kontrahenta. Gdy zaznaczymy sobie więcej niż jeden typ, prezentacja tabelaryczna nie jest możliwa, ponieważ zawierają one różne pola. Możemy zrealizować prezentację w postaci kafelków. Również w tym momencie prezentowane po prawej stronie są dane szczegółowe obiektu. Dla obiektów złożonych, który ma pola złożone typu kontrahent czy lista pozycji, prezentowane są one w poszczególnych sekcjach. Możemy również poprzez kliknięcie na taki obiekt zweryfikować szczegóły. Na przykład kliknąłem tutaj na kontrahenta, któremu przypisana została faktura i okazuje się, że ten kontrahent również jest obiektem złożonym. Zawiera on nazwę firmy, skrót oraz identyfikację, ale również dwa adresy, które reprezentują adres wystawienia faktury oraz na jaki adres ma zostać zrealizowana dostawa danej usługi. Wrócę do faktury. Domyślnie, jeżeli mamy pole złożone jako lista, w tym momencie jest to pozycja na fakturze, są prezentowane trzy pozycje. Mamy pełną funkcjonalność stronicowania związaną z poruszaniem się po takim obiekcie. Możemy również zdefiniować sobie liczbę pozycji prezentowaną na stronie. Oprócz danych związanych z obiektem mamy również zakładkę, która prezentuje dane sprawy predefiniowane w systemie MercuryDB. Są to m.in. identyfikator sprawy, dane procesowe, które pochodzą najczęściej z innych systemów obsługujących, zarządzających procesami, takimi jak na przykład IBM BPM. Mamy też informacje o tym, kiedy dany obiekt został stworzony, datę modyfikacji, jaka rola była modyfikującego. Mamy również informacje o powiązaniach sprawy z innymi obiektami,
które są definiowane w MercuryDB, na przykład grupa. Możemy sobie zdefiniować grupę, która będzie łączyć nam kilka typów obiektów. Mamy na końcu informację o tym, jaki to jest typ. Mamy również informację o tym, jaki jest identyfikator zewnętrzny. Wspomniałem wcześniej, że MercuryDB pełni rolę centralnego repozytorium danych i spływają do niego dane z różnych systemów. I te systemy również mogą mieć informacje o tym, jaki to jest typ i jaki ma identyfikator dany typ. Przejdźmy do prezentacji innego obiektu, na przykład obiekt testowy. Przejdziemy do prezentacji tabelarycznej. Dwukrotnie. Tu mamy podobną sytuację. Też zdefiniowałem sobie taki obiekt złożony, który ma pola proste z mniej lub więcej sensownymi danymi, ale również ma pola złożone typu rola. Ma informacje, na przykład dajmy na to, że ten obiekt reprezentuje jakąś jednostkę organizacyjną, jest przełożony. Mamy listę użytkowników, którzy przynależą do danej jednostki organizacyjnej. Podczas edycji możemy modyfikować dane proste, jak i również możemy przetwarzać dane złożone. Dane złożone modyfikujemy w ten sposób, że usuwamy lub dodajemy nowe powiązania. Na przykład, jeżeli usuniemy rolę, to w tym momencie okazuje się, że ten obiekt już nie ma pola ustawionego pod tytułem rola. Możemy sprawdzić sobie i zmienić i ustawić nową rolę. Mamy tylko jedną rolę, zatem może dodamy sobie nową rolę. Dodanie roli możliwe jest poprzez zaznaczenie typu rola, wejście do warstwy prezentacyjnej, dodanie i jak nazwiemy ją sobie jako dyrektor, przywilej RW, uprawnienia RW, pracownicy. Nie zdefiniujemy sobie na razie pracowników. Robimy zapis. Zaprezentowana jest dana rola. Teraz przejdziemy do prezentacji obiektu testowego i dodamy, jeszcze weźmiemy sobie tę rolę, żeby mieć podgląd. Przejdziemy do edytuj i dodamy sobie nową rolę. Nowa rola ma identyfikator 88627. No i obiekt już w tym momencie został zmieniony. Jeśli chodzi o pola wielowartościowe, możemy sobie dodawać, zaznaczać i usuwać wartości. Na przykład możemy usunąć jedną z wartości i już nie ma. Mercury Portal udostępnia również wyszukiwanie. Przed chwilą dodałem rolę o nazwie dyrektor. Jeżeli teraz wpiszę sobie słowo dyr z gwiazdką, to zostanie znaleziony obiekt testowa sprawa dyrektor. Wyszukiwanie przekierowało nas w tym momencie do kafelka, do prezentacji kafelkowej, ponieważ nie mam zaznaczonego żadnego typu. Jeżeli sobie w tym momencie jednak zaznaczę, że chcę wyszukiwać tylko i wyłącznie pośród typów rola testowa, to w tym momencie przekieruje nas do prezentacji tabelarycznej i informacji
dostępne są informacje związane z daną rolą. Tak jak powiedziałem, Mercury Portal jest uniwersalnym GUI do prezentacji i edycji danych składowanych w systemie MercuryDB, a MercuryDB jest to obiektowa baza danych, którą można integrować z systemami zewnętrznymi. Zasymuluję teraz ładowanie danych do bazy danych MercuryDB z systemu zewnętrznego. Zrobię to za pomocą narzędzia SoapUI. Przygotowałem tutaj takie żądanie w postaci, które jest wysyłane do bazy danych MercuryDB. Celem wysłania tego żądania jest utworzenie nowego typu z nowymi polami, z nowymi zależnościami. I teraz jak uruchomię tą usługę, dane zostały załadowane do bazy danych i odświeżę Mercury Portal, to zauważymy, że pojawiły się nam nowe typy. Są to typy Customer, Address oraz Order. Gdy usługi zewnętrzne ładują dane do MercuryDB, nadawana mu jest z automatu kategoria wygenerowane. I w tym momencie możemy sobie odfiltrować dane tych typów, które przed chwilą znaczy akurat wcześniej były już tamte zdefiniowane, ale te nowe zostały dodane. Możemy teraz sobie podejrzeć, jakie dane zostały załadowane do naszego systemu. Czyli mamy typ Address i został załadowany obiekt. Po załadowaniu widzimy, że pola mają nagłówki, etykiety w formularzu w postaci takiej, jak te pola się nazywają. W tej chwili przeprowadzę na szybko konfigurację poszczególnych typów, żeby zaprezentować, jak prostym i szybkim mechanizmem jest Mercury Portal. Zwróćmy uwagę na to, że w przeciwieństwie do predefiniowanych już przeze mnie wcześniej skonfigurowanych typów, tutaj mamy zdefiniowane zajawki. Nazywam to tematy związane z daną sprawą. Po wygenerowaniu bezpośrednio dane w kafelkach prezentuje nam się tylko identyfikator sprawy oraz klasa. W tej chwili, dosłownie w 5 minut, zdefiniuję, jak mają być prezentowane te elementy i za chwilę zobaczymy efekt mojej pracy. OK, w pierwszej kolejności zdefiniowałem sobie, jak mają wyglądać kafelki związane z naszym typem. Wybrałem sobie taką kolorystykę, żeby były wspólne. Mamy zamówienia, mamy zamawiających, mamy adresy budowy. Teraz zdefiniowałem również informacje na temat, jakie dane mają się pojawiać w naszym kafelku. W tym momencie dla customera zdefiniowałem, że na kafelku ma się pojawiać name, surname i company name. Tutaj ma być numer zamówienia, a w tym miejscu jeszcze nie zdefiniowałem. Za chwilę zdefiniuję i przeładuję strony. OK. Na szybko zdefiniowałem jeszcze, co ma się pojawiać w naszym kafelku. W tym momencie jest to pole county, community, city, street, taka konkatenacja poszczególnych elementów tych.
Dodatkowo, oprócz tego, że mamy prezentację związaną z naszymi typami, możemy na szybko zdefiniować sobie etykiety związane z tym typem, takie jakie mają się pojawić na naszym formularzu. Za chwilę to uczynię. Dobrze, skończyłem konfigurację, zdefiniowałem etykiety. Widać, że nie wszystkie, nie zwróciłem uwagi na niektóre elementy. Jednakże widać, że w jaki sposób i dosyć szybko można skonfigurować prezentację związaną z sprawami. Mamy już gotowe tutaj elementy. Dodatkowo chciałem zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o generację formularza, no to daty zostały rozpoznane jako daty, tak? Mógłbym tutaj przetłumaczyć te pola, ale niestety nie zapomniałem o tym, żeby to zrobić. W każdym razie możemy bardzo ładnie zaprezentować i przetłumaczyć wszystkie elementy. Także widać, że w bardzo krótkim czasie jesteśmy w stanie przygotować odpowiednią formę prezentacji, jak i edycji danych. Dobrze, to spróbujmy zasilić nasz system, również symulując system zewnętrzny, większą ilością danych, nasz portal. Tutaj przygotowałem takie dane, które reprezentują bardzo duży obiekt. I za pomocą usługi zapisu do bazy danych Merkury realizuję zadanie zasilenia danych. Zobaczmy, jaki efekt przyniosło to po stronie portalu. Wchodzimy sobie na typy spraw. Przeładowuję sobie te sprawy. O, proszę zobaczyć. Pojawiło się nam bardzo dużo różnych nowych typów, bo obiekt, który załadowałem, jest bardzo złożony. Zaprezentujemy sobie taki obiekt, który załadowałem. Widać, mamy bardzo dużo elementów. Oczywiście konfiguracja w tym momencie takiego typu sprawy zajmie nam troszeczkę więcej niż 5 minut, ponieważ mamy bardzo dużo elementów do uzupełnienia. Jeśli chodzi o etykiety, mamy też bardzo dużo obiektów, które się nam nowych pojawiło. Także zasililiśmy nasz system nowymi obiektami. Dobrze, czyli za pomocą systemu Merkury DB możemy bezproblemowo ładować i składować dane w różnych obiektów. Merkury DB sam identyfikuje nam typy, a za pomocą przechowywanej w nim konfiguracji możemy bardzo szybko za pośrednictwem Merkury portalu realizować prezentację tych obiektów, które są składowane w Merkury DB. Merkury Portal również posiada takie mechanizmy jak import danych z Excela. Za pośrednictwem portalu możemy sobie zaimportować określone dane z Excela określonego typu. Dla przykładu załadujemy sobie dane typu ELI-adres. Tutaj weźmiemy sobie przykład, w którym mamy 20 rekordów. Ładujemy plik do systemu. W tym momencie wybieramy typ danych, który reprezentuje nam plik Excel. Wprowadzamy komentarz. Ładowanie przykładowych danych. I startujemy import. Import jest asynchroniczny.
W tej chwili widać, dosyć szybko się nam skończył ten import. Za mało danych. Czas importu 541 milisekund. Jeżeli teraz wrócimy do naszego portalu i zobaczymy sobie te adresy, to mamy już ich znacznie więcej. Tak jak powiedziałem, około 20 załadowałem ich. Możemy sobie je podejrzeć. Tak. Teraz spróbujemy załadować 22 000 wierszy. Ja sprawdzę tylko, czy mam taki plik. Tak, mam tutaj dane, w którym jest składowane ponad 20 000 danych adresowych. To jest plik. Wybierz plik. Wybieram plik. Załaduję sobie ten plik. Znowu mamy tego samego typu sprawy. Ładowanie. I start importu. Tak jak powiedziałem, ładowanie jest asynchroniczne. Nie blokujemy w ogóle przeglądarki. Wszystko się dzieje w tle. Widzimy tutaj pasek postępu. Możemy sobie kliknąć żeby się nam skróciła ta prezentacja związana z postępem. Jest tak, że możemy skonfigurować, że import po zakończeniu tego importu przyjdzie na przykład notyfikacja mailowa, że już został załadowany. Także możemy ładować bardzo duże ilości danych, które są ładowane asynchronicznie. Myślę, że możemy sobie jeszcze troszeczkę chwilę poczekać, aż te dane zostaną zaimportowane. Dobrze. Import zakończył się sukcesem. Spójrzmy sobie teraz do tego, ile my mamy teraz tych spraw. Czy typów obiektów mamy tyle samo, bo zaimportowaliśmy dane, ale liczba danych, które są prezentowane, już jest ich znacznie większa, tak? Mamy tutaj zaprezentowane. Spójrzmy sobie jeszcze na prezentację kafelków. Tu są ostatnio modyfikowane sprawy. Możemy teraz sobie spróbować poszukać na przykład ulicy Leśnej. Leśna. No i widzimy, że przy ulicy Leśnej, nieważne w jakim miejscowości, tych wartości jest o wiele więcej. Możemy sobie je podejrzeć, te dane, te adresy. No i możemy w tym momencie przygotowywać zamówienia pod te adresy, które zostały załadowane. OK, wróciliśmy do prezentacji typów. Portal Mercury Portal również posiada taką funkcjonalność jak eksport danych. Przed chwilą zaimportowaliśmy dosyć sporą paczkę danych. Teraz sobie wyeksportujemy. Eksport zaznaczymy sobie typ danych, który chcemy wyeksportować, zakres dat. Zaznaczymy sobie z dzisiejszego miesiąca. Dzisiaj były modyfikowane. Trzeba wprowadzić temat eksport przykładowych danych. Trzeba wprowadzić nazwę pliku, pod którą nazwą chcemy wyeksportować early address
X. No i zapuszczamy eksport. Eksport również jest asynchroniczny. Można obserwować, jak on działa. Poczekamy chwilę. OK. Pobieramy plik. No i mamy wyeksportowane dane. Możemy również, ja tutaj wyeksportowałem wszystkie, prawie te 22 tysiące wierszy, ale możemy również zawęzić eksport. Możemy tutaj wprowadzić na przykład kryterium w konwencji zapytań do indeksu Lucene. Nazwa pola będzie City, Bachorzew i ograniczymy nasze, że tak powiem, zakres eksport danych tylko i wyłącznie do adresów z miejscowości Bachorzew. Temat eksport danych dla miasta Bachorzew. I dane zostały wyeksportowane. Sprawdźmy, czy prawidłowo zrobiłem zapytanie. Tak, mamy tylko i wyłącznie dane z miasta Bachorzew. Teraz może przejdziemy do jeszcze jednego elementu. Dotychczas wyszukiwałem, nie definiując pola. Gdy wyszukujemy po tym polu, jest wyszukiwanie po takim polu opisowym. Możemy wyszukiwać również po polach, które są szczegółowe. Tak samo jak zrealizowałem eksport dla miasta City, możemy zrealizować wyszukiwanie po tym polu. Lista pól jest podpowiadana. Wpiszmy sobie Bachorzew. Szukaj. No i mamy w tym momencie wyszukane wszystkie adresy, które są zaprezentowane w naszym przypadku. W tym przypadku mamy 115 pozycji z tego miasta. Rozmiar strony oczywiście możemy sobie zdefiniować. Możemy sobie przeglądać te dane adresowe. No i wygląda na to, że zakończyła się nasza prezentacja. Zaprezentowałem wszystkie elementy związane z Merkury Portal. Polecam wykorzystanie tego narzędzia do prezentacji i edycji danych przechowywanych w MerkuryDB. Dziękuję bardzo.